Witam serdecznie wszystkich moich widzów. Dziś wspólnie z Tomkiem Klimczakiem przygotowaliśmy dla Was materiał związany z opieką weterynaryjną o gołąbkach. Tym razem porozmawiamy o przygotowaniu do szczepienia, o odrobaczaniu gołąbków. Tutaj Tomek podzieli się swoją wiedzą. Serdecznie witamy wszystkich widzów. Zachęcam do dawania łapek. Kto nie włączył jeszcze subskrypcji, żeby nie przegapić moich filmów, niech ją włączy, dzwoneczek, a pod filmem miło nam będzie, jeśli umieścicie swoje komentarze. Temat odrobaczenia gołębi, jak to wygląda. A właśnie, bo to te przygotowanie do tego szczepienia, jak już tak się kiedyś mówiło, no to by było te na przykład odrobaczenie, nie? To co byś tu powiedział o odrobaczeniu i jakichś tych środkach na temat odrobaczania tych gołąbków? Środków jest coraz mniej z roku na rok. Lewamisol już też lewamol już nie produkują dla gołębi, nie produkują lewamolu. Perantesan taki był w saszetkach, też nie produkowany. Także praktycznie chyba takich zarejestrowanych środków dla gołębi to już w ogóle nie ma żadnych. Takich, żeby coś było typowo zarejestrowanego dla gołębi na odrobaczenie. Także jedynie co się można posiłkować głównie no to iwermektyną, ale tutaj bym zalecał 2 krople do dzioba podawać. Nie dawać do wody tego, tylko raczej mimo wszystko do dzioba. Indywidualnie. No ona jednak robi takie, w wodzie jest, jak jest tłuste, robi takie kropelki na, wiem, że to niby można z tym alkoholem mieszać, ale nie byłbym tu pewny jak to działa, czy to nie wpływa na samą tę substancję czynną. Na alkohol połączony z Znaczy zalecenia były takie, żeby po prostu brać na przykład 1 ml iwermektyny na litr wody, łączyć to na przykład, nie wiem, z 2 ml alkoholu do tego dać, jakieś wódki i dopiero dawać to do wody. Ale osobiście tak nie jest jakieś zwolennikiem tej metody. Wydaje mi się, że odrobaczenie to jest tak ważna sprawa, że tu już się trzeba poświęcić i złapać tego gołębia i te 2 krople wody dzioba dać tej wermektyny. A jak to się daje na ciało, to jakby... To też nie wierzę, że to działa. Znaczy dodatkowo można zrobić tę 3. kroplę na skórę, ale najważniejsze są te 2 krople bezpośrednio do dzioba. Jak dostanie do krople do dzioba, to jeszcze chyba na pióro jary zewnętrzne też podziała, czy też nie? Na te krwiopijne tak, a te takie, które tam na piórach żyją, to tak słabo. A, na te krwiopijne, tak? Czyli te odrobaczenie, no jeszcze jest dla ludzi perantelum, które Perantelum też można dawać, tylko perantelum słabo na kapilary działa. Perantelum, jedna taka bułka 15 ml na 50 gołębi. Czy to jakieś tam glisty, takie rzeczy? Na glisty dobrze działa, no właśnie tylko na glisty. Na kapilary są. A takie odrobaczenie, kiedyśmy rozmawiali, że jak podaje się na odrobaczenie, to jest takie jednorazowe. O, jak robaki wyjdą, to dopiero wtedy jest problem, nie? Znaczy jedno odrobaczenie to jest takie, że sprawdzić, czy w ogóle coś mamy. No chyba, że w miarę regularnie mamy badane gołębie, no to wiemy, czy tam są gołębie robaki, czy nie. Bo jedno badanie to też nie jest takie 100%, że na pewno ich nie ma. No ale wiadomo, jak ktoś jest pod kontrolą, jak gdzieś tam współpracuje z jakimś lekarzem i bada te gołębie kilka razy do roku, no to tak nie, to tam, jeżeli były powinno wyjść wyszły, przy którymś badaniu. Przy którymś badaniu by wyszły, nie? Także jedno takie odrobaczenie Czyli to jak jest ktoś zrobi jednorazowe badanie na wiosnę i myśli, że wszystko dobre, szczęśliwe, to nie działa tak do końca. Znaczy najgorzej jak zrobi badanie po odrobaczeniu. Jak odrobaczy gołębie, nie zauważył, czy tam były jakieś robaki, czy nie, zbada. Jajek nie ma, no bo nie ma tych dorosłych postaci, no i myśli, że spokojnie, że nie ma pasożytów, także może spokojnie lecieć. Natomiast jeżeli lepiej mieć świadomość tego, że się ma te robaki na gołębniku, no bo także mówili kiedyś, że to trzeba wtedy tego odrobaczenia przynajmniej te 4 razy do roku, to odrobaczenia trzeba zrobić 4-5 razy do roku. Jeżeli wyjdą pasożyty w kale po odrobaczeniu albo w badaniu kału, to takie 5 razy do roku to jest minimalny program odrobaczenia. 2 razy w zimie przed parowaniem, w połowie lotu przed pierzem. No w połowie lotu, w czasie lotu też można odrobaczyć. Perantes. Znaczy tym perantelum spokojnie. Nawet iwermektynę też tak 2 krople. Aha, no wiadomo, że nie przed maratonem, czy tam przed jakimś ciężką 500, ale jakaś 300 jest taka czasem z wiatrem, to spokojnie. Czyli tak, ten perantelum działa na te takie jakieś nicienie. Głównie glisty, same glisty. Na kapilarie nie działa. Teoretycznie działa, ale słabo, w praktyce słabo. Słabo, a iwermektyna działa? No raczej na glisty i na kapilary bardzo. A na co nie działa? Na tasiemce. Ale tasiemce są rzadkie u gołębi. A, tasiemce są rzadkie i tasiemce się nie zaraża gołąb od gołębia, nie? Żeby gołąb się zaraził tasiemcem, dlatego może na przykład, może mieć taką sytuację, że na gołębniku mamy gołębia, który ma tasiemce, a inne nie mają. I tylko ten jeden wziął. Nie zarazi tych pozostałych. Bo żeby się gołąb zaraził tasiemcem, to musi mieć żywiciela pośredniego, czyli jakiegoś owada. Dżownicę, jakiegoś innego, jakiegoś robaka. Czyli ten tasiemiec, tak szczerze powiedziawszy, jest mało
groźny, czy dla tego Znaczy- jednego gołębia jest groźny, ale dla stada jest mało Znaczy groźny. on jest groźny w stadach, gdzie gołębie są nauczone żerować na trawie, na ziemi, gdzieś na jakichś takich, to jeszcze są tak samo jak przybry, nie? Na przykład na jakichś takich, nie wiem, jak były takie przypadki, że gdzieś jakieś stawy, jakieś podmuchy spuszczali jakąś wodę gdzieś te gołębie, znaczy, bo ja wiem, że nie jedzą tam szukać ślimaków, czy coś, ale są faktycznie takie gołębie w takich terenach, gdzie są jakieś takie żerowiska nietypowe, no to one potrafią się nauczyć faktycznie dżdżownicę. Nie? Był taki przypadek kiedyś gołębi, które na wolierce były hodowane i w momencie jak miałem, tam były tak, to były gołębie rasowe i były mamki. Gołębie pocztowe były mamkami. No i zaczęły padać tylko te mamki, tylko te pocztowe gołębie padały, jeden za drugim. I okazało się, że jak padał deszcz, to te gołębie zlatywały na tę wolierę i dżownice jadły, ale to jadły po prostu te dżownice jak wściekłe. Tak jak, no, nie, nauczyły się, czy jakieś białka szukały, czy coś. No i okazało się, jak żeśmy zrobili później sekcję tym gołębiom, no to miały niesamowite ilości kapilarii i właśnie tasiemców. A tym razem nie było nic, no bo nie hodowałem młodych, nie żerowały na tych dżownicach i one się nie zarażały. Natomiast te, które jadły te dżownice, to miały te tasiemce. I dlatego właśnie te tasiemce są problemem tam, gdzie gołębie żerują na ziemi. Nie? Czyli jedzą właśnie w wolierze na ziemi, czy na przykład właśnie gdzieś latają, są nauczone zbierać po ziemi. To tam właśnie tasiemce są problemem, albo przybry. I tutaj, a znowu, żeby to zlikwidować, no to albo ten falbazan, czyli albendazol, później fenbendazol, ewentualnie prazyquantel. To są takie substancje. No Aczkolwiek to są mocne substancje, że gołębie się nie pierzyć nie mogą, nie? Bo to są, raczej po pierzeniu bym to stosował. to są popierzeni, bo w czasie sezonu też nie, bo to są za mocne, nie? Znaczy no, przy sadzeniu zawsze ten gołąb jakieś to piórko rośnie. Ten fenbendazol jeszcze by tak powiedzmy uszedł, ale ten albendazol to na pewno muszą być tylko wypierzone całkowicie gołębie. To tylko wtedy można tam w zimę, czy to jest Tak, taki no tak właśnie, styczeń, luty to tak jest bezpiecznie można podać. żeby po prostu się odrobaczyły, czyli te... Ale tasiemce to jest taki problem bardziej, to jest marginalny, to taki w ramach takiej ciekawostki. To się zdarza, ale to, żeby to była jakaś inwazja, to nie. Najprostsze przyczyny to są, znaczy najczęstsze to są glisty i kapiary. To jest Czy jak komuś po odrobaczeniu wyszły te glisty, to potem powinien się liczyć z tym, że on ze 4-5 razy powinien... 5 razy musi odrównać. Jeśli nic nie wyszło, to nie, że środek nie działa, tylko że jest dobrze. Tak. No i też na przykład, często też mam takie na przykład pytanie. Ktoś stosuje 3 lata iwermektynę, no które jest w miarę nowym środkiem u gołębi i mówi, no musi coś zmienić, bo już 3 lata to stosuje się odpornie na te pasożyty. No raz, nie wiadomo, czy w ogóle ma, czyli może 3 lata podawał, a tych pasożytów nie miał. A dwa, to jest jeszcze w miarę krótko. Pamiętajmy, że lewamisol stosowaliśmy z 50 lat, a jeszcze ktoś tam na te, jeszcze nawet działał, tylko problem był taki, że te efekty uboczne, te wymioty u tych gołębi po tym lewamisolu, to bardziej temu on wyszedł z życia, no i na kapiary dosyć słabo działa. Także jak ktoś na przykład mówi, że on musiałby coś zmienić, bo już iwermektynę 3 lata daje, czy 4 lata, no to sorry, no to jeszcze spokojnie 10 nie masz podawać, a później się będzie można martwić. Nie? Aha, czyli ta iwermektyna... To jest jeszcze w miarę młody środek, elegancko działa. Także to nieraz po kilku godzinach, jak faktycznie nie mają te robaki, to wychodzą martwe, także się nie ma przyjmować, a w zanadrzu są tam jeszcze na przykład delta metryna, czyli z tej rodziny też tylko nowsze. Także będzie w przyszłości na coś. Znaczy po prostu przebadać, jeśli faktycznie potem, bo to wtedy wcale by wyszły, jeśli były odrobaczane, środek znaczy, że nie działa, Znaczy, to raczej wtedy trzeba szukać nowego. badanie raczej bym robił po prostu przed odrobaczeniem. Zrobić tak, że pierwsze sobie zbadać, no bo wtedy jest największa szansa wykrycia tego, bo tych A pasożytów potem jest mimo dużo, wszystko odrobaczyć. a później mimo wszystko odrobaczyć. I teraz tak, jeżeli w badaniu wyjdą, odrobaczamy, sprawdzamy, czy widać te pasożyty, no wiadomo, kapilarnie zobaczymy, ale listy gdzieś tam powinniśmy zobaczyć. No i później, jak już mamy to stwierdzone, że mamy, no to 5 razy do roku można zmieniać te środki, ale to trzeba odrobaczyć. A jaki byś podał jeszcze, jaka jest objaw tych gołębi tak wizualny, że są To zarobaczone? muszą być mocno zarobaczone. Jak mała inwazja jest, to nie widać czasem. Tego nie widać. To już ma inwazję. Czyli Natomiast przede wszystkim z tym pierzeniem są, nie dopierzają się gołębie, zatrzymują piórka jakieś, nieładne są te piórka. No to wiadomo, im większa inwazja, no to bardziej nasilone. Dlatego to odrobaczenie przed pierzeniem jest też ważne. Czyli w ten sposób by to trzeba prostować. Czyli po lotach od razu odrobaczyć, Zanim się zaczną pierzyć. zanim się zaczną pierzyć, ale to takim środkiem tą To iwermektyną. iwermektyna. Mówię taki podstawowy środek to jest iwermektyna. To by pasożyty zewnętrzne, żeby je zlikwidować. Co takiego? No ostatnio żeśmy się tak bawili trochę tym Exoltem. Exolt to jest taki preparat do kursu, nie?
ale on ma substancję czynną taką jak tabletki, które są teraz tabletki dla psów na kleszcze takie. Są takie tabletki na pchy i kleszcze dla psów, że dajemy psu tabletkę i to działa mimo wszystko na te zewnętrzne pasożyty. I to samo właśnie zrobili teraz taki preparat, znaczy z tą substancją jest taki preparat na ptaszyńce u kur, nazywa się Exolt i tam się podaje 1 ml na 20 kur do picia kurom się podaje. No myśmy dawali gołębiom 1 ml na 40 gołębi, no bo to wagowo mniej tak wychodziło. No i fajne też efekty daje. Może nie takie od razu, że nie, że się poda i one za tydzień już tego nie ma, ale tak powiedzmy do 2 tygodni to stopniowo było coraz mniej tych periodów, no i fajnie, by nie trzeba tych gołębi łapać, nie? Normalnie dajemy do picia. I fajny nowy środek, taki dosyć no praktycznie nie wiem, jest 2 lata, może na rynku 3 lata. Taki. A to nie odrobacza. Nie, to tylko działa na zewnętrzne, ale super jest to, że właśnie można do wody podawać. Nie trzeba. Jak długo to działa na przykład? Nie wiesz. Znaczy tak, w przypadku kur, no ale to jest też co innego, bo to są tak jakby stada zamknięte, nie? No u gołębi fajnie nawet jak ona zadziała, no to i tak nie wiadomo kiedy, gdzie się spotka z pasożytami znowu. No to w przypadku kur, w takich stadach, gdzie są te ptaszyńce, no to najczęściej robi się tak jedno podanie, no jest to dosyć drogi preparat, tutaj zaznaczam, ale jest nawet w takich opakowaniach malutkich po 4 ml. No to praktycznie na 160 gołębi, nie? Bo tak się mówili, mili na 150 gołębi. No to nie jest jeszcze tak, nie jest to, znaczy nie może jakiś strasznie drogi, no ale no nie jest, powiedzmy tak tani jak iwermektyna czy jakiś tamten, nie? W każdym razie u kur się stosuje tak, że podaje się jedną dawkę, za tydzień drugą, no i to praktycznie gdzieś na kilka miesięcy jest spokój z tymi ptaszyńcami. To są te takie, jak na przykład ludzie później się skarżą, że idą gdzieś tam do kurnika, jajek nie można zebrać, bo wchodzi człowieka, wszystko swędzi. No to praktycznie żadne te opryski na to nie działają, a ten Exolt super działa. Że to jest taki środek, no i tak jakby tak to nie wiem, ktoś może hoduje tam akurat kury też, czy coś ma z tym problem, to ten Exolt to bym mógł polecić. I jest fajny w opakowaniach 4 ml, to też nie, bo kiedyś był tylko w litrowych, później 10 ml, a teraz już 4 ml. Dziękuję wszystkim widzom za uwagę. Krzysztof Trzaskalik oraz Tomek Klimczak. Przy okazji zapraszam tutaj na stronę z Wiejskiego Boru, hodowla owczarka niemieckiego, prowadzona przez brata Tomka Klimczaka, Waldemara Klimczaka. Kto zainteresowany hodowlą psów, to zapraszam. Też można zobaczyć ciekawe zabawy z pieskiem. Dziękujemy za uwagę. Dobry lot.